Jestem Magda, mam 24 lata i pochodzę z Katowic. Jestem mamą i żoną. Bardzo dbam o higienę i często dezynfekuję ręce. HIV mnie nie dotyczy. Jestem Klara. Mam 28 lat, mieszkam w Warszawie i zawsze uprawiam seks z osobami, które dobrze znam i z którymi jestem w bliskiej relacji. HIV mnie nie dotyczy. Jestem Julia, mam 21 lat i studiuję pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jestem świadoma i mam dużą wiedzę medyczną. HIV mnie nie dotyczy. Jestem Kacper. Mam 38 lat. Prowadzę zdrowy tryb życia. W moim środowisku wszyscy są młodzi, zdrowi i odporni. HIV mnie nie dotyczy. Co? Ale przecież to niemożliwe. Ale jak to? Nie wierzę. Ale jak to? Czy naprawdę jestem narażona na zakażenie HIV? Tak, nie trudno zakazić się HIV. Wystarczy jeden stosunek seksualny bez prezerwatywy lub przypadkowe zakłucie używaną igłą. Nie ma szczepionki na HIV, dlatego warto znać drogi zakażenia i unikać pewnych sytuacji. Ryzyko zakażenia HIV powstaje w wyniku kontaktu nasienia ze śluzówkami jamy ustnej. W przypadku seksu oralnego jest ono mniejsze niż przy kontaktach waginalnych czy analnych, ale istnieje. I dlatego zaleca się stosowanie prezerwatywy również podczas kontaktu oralnego z przygodnym partnerem. Czy w takim razie bycie krwiodawcą jest bezpieczne? W Polsce i w krajach, w których do oddawania krwi używa się jednorazowego sprzętu, tak. Polska to kraj bezpieczny dla krwiodawców. Bezpieczne jest również przyjmowanie krwi, bo krew każdego krwiodawcy jest badana na obecność HIV i innych wirusów. Czy całowanie się z osobą zakażoną HIV jest dla mnie bezpieczne? Tak. W ślinie osoby zakażonej ilości wirusa są minimalne i nie stanowi ona materiału zakaźnego, chyba że jest zmieszana z widoczną ilością krwi. Mówię o HIV dla męża i syna, bo bardzo ich kocham. Mówię o HIV dla ludzi, którzy mnie czytają, bo chcę, żeby byli bezpieczni. Mówię o HIV dla moich pacjentów, bo troska o ich zdrowie jest dla mnie bardzo ważna. Mówię o HIV dla mojej partnerki, bo chcę, by czuła się bezpiecznie. Świadomość to klucz do wszystkiego. Nie bój się mówić o HIV, bo przekazując ten filmik dalej, możesz uratować komuś życie.